Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na recenzję perfum dwóch zapachów Niny Ricci. Słuchajcie, mam tu ze sobą dwa zapachy. Jeden to jest po prostu Nina Ricci de Parfum, Le Parfum, a to jest Le Délicat de Nina. I powiem Wam tak, zacznę może od tego zapachu. Mówiłam Wam, że poszukuję zielonego jabłuszka, które będzie strasznie zbliżone do Dolce & Gabbana Blue Light. Natomiast chciałam, żeby to była po prostu inna marka i czasami tak jest, ale żeby parametrami było tak jak przy Dolce & Gabbana Light Blue. I powiem Wam tak, to jest dokładnie taki sam zapach. Dokładnie 1:1 Light Blue. Różnica polega niestety w parametrach. Wydźwięk taki początkowy jest totalnie inny niż Light Blue, bo Light Blue jest bardzo kwaśny i taki w pierwszym odczuciu uderza strasznie zielone jabłko. Niestety tu w pierwszym psiknięciu uderza Was plastik. One są ultra mocno plastikowe. Po prostu czuć taką sztuczność straszną i tak, no dosłownie, no chyba wiecie, jakie mamy odczucia. Jak się topi plastik, no to nie mówię o tym zapachu spalenizny, tylko o tym zapachu tego plastiku. I tu naprawdę one są strasznie mocno sztuczne. Ale teraz już wybrzmiewają, jak już się układają tu na skórze, wybrzmiewają stricte jak Light Blue. Nie ma naprawdę żadnej różnicy, ale różnica polega na tym, że na mnie Light Blue wytrzymują cały dzień, natomiast te wytrzymują maksymalnie 2 godziny i no parametrowo jest straszna lipa, tym bardziej, że one nie są jakieś super tanie. Ogólnie Nina Ricci nie należy do super tanich. To jest w ogóle hiszpańska marka. Też w Hiszpanii te zapachy są produkowane i to nie jest tania marka. Jak chciałam zakupić ten z nowości perfumowych zapach, tam miała być malina, to miało być takie coś strasznie słodkiego. Niby jest już teraz do kupienia i taka mała informacja, ta nowość perfumowa, którą Wam przedstawiałam chyba w pierwszym odcinku w ogóle, tak. Ona w tym czasie, kiedy wyszła, kosztowała około 500 chyba złotych, natomiast teraz kosztuje, z tego co widziałam, połowę tego. I miałam je kupić, ale nie było łatwo dostać ten zapach. Musiałabym zrobić to ze strony, której nie znam i na ogół takie transakcje ze stron, których nie znam kompletnie i nie wiem, czego się spodziewać, wolę pobraniówkę. No ale tam nie było takiej możliwości, więc zrezygnowałam. I powiem Wam, że postanowiłam jednak kupić jakieś zapachy i się przekonać, czy to w ogóle mi się spodoba. No i one tu pachną już jak Light Blue, ale w ogóle ich nie czuć. One są w ogóle piękne, fajne, takie jabłuszkowe. No, estetyka jest super. Natomiast ja mogę, słuchajcie, calutki ten flakon wylać na siebie i on i tak wywietrzeje i nie zostanie kompletnie nic. Więc nie wiem, czy nawet, no ja go, akurat ten flakon, słuchajcie, kupiłam na Vinted. Zapłaciłam jakieś niewielkie pieniądze. A możecie po prostu sobie poszukać, bo ten zapach akurat był łatwo dostępny. Było go sporo z tego, co kojarzę, na Vinted do kupienia. Więc cieszę się, że chociaż na Vinted, ale naprawdę no parametry mnie załamują tej marki. A jeżeli chodzi o ten drugi
zapach i to jest właśnie te Delices. To jest słodycz, to miało być ulepne, to miało być, nuty mówiły, że to będzie coś takiego, no wręcz marshmallow, coś w tym stylu. A już Wam mówię, wali chemią, znowu tą sztucznością, tym takim hardcorem po prostu syntetycznym. Bardzo złe parametry, tak samo jak te jabłuszko, mimo że on nie miał być taki świeży, to jednak moim zdaniem jest bardziej świeży niż słodki. I on po prostu pachnie okropnie. Znaczy, przez to, że czuć te plastiki, tę sztuczność, syntetyczność, skaję, wszystko, co się z czymś wytworzonym sztucznie kojarzy, naprawdę, to jest taki czysty po prostu plastik i najgorzej, że w tym zapachu ten plastik nie znika. Ten plastik jest cały czas. Ja tu nie czuję tej słodyczy, która jest obiecana w nutach. Ja tu nie czuję jakichś takich oblepiających, gurmondowych nut. Ja tu czuję, nawet nie czuję żadnych owoców, nie czuję maliny, nie czuję żadnej, nic, słuchajcie. Tu czuć stricte syntetyczność, coś wytworzonego sztucznie. Czuć bardzo... One nie są przyjemne. One naprawdę nie są przyjemne. Żałuję tych pieniędzy wydanych, można było to zrobić lepiej. No ale kto wiedział, nikt nie wiedział. Myślę, że mogłam spróbować puścić je dalej. Natomiast zobaczymy, jak to pójdzie. No może je po prostu puszczę dalej i sprzedam. Bo naprawdę te dwa zapachy mówią mi, tak mi się wydaje, że mówią mi o marce bardzo dużo, niezbyt pochlebnych rzeczy, niezbyt fajnych. Syntetyczność czuć cały czas. Boże, to jest coś niesamowitego. Nie znam jeszcze takiego zapachu, nawet z tańszych marek, żeby tak waliło plastikiem. Słuchajcie, żywym plastikiem. Naprawdę, dla mnie... jest to skreślone totalnie i ja myślę, że nawet nie będę się męczyła używając takiego zapachu. Nienawidzę. Wiecie, co innego jest zdawać sobie sprawę, że pewne odtwarzanie zapachów w formule syntetycznej się odbywa od wielu, wielu lat i każdy zapach mainstreamowy jest syntetyczny, nie jest na olejkach naturalnych i jest to też spowodowane trwałością, która przez nas jest wymagana. Jeżeli ma zapach kosztować tyle pieniędzy, ma on być trwały. I to jest jasne i to jest zrozumiałe. Natomiast tak syntetycznie, tak sztucznie i że nie można wyczuć żadnej, słuchajcie, nuty, tylko plastik, to coś ewidentnie tutaj poszło nie tak. I taka sytuacja jest w tych dwóch zapachach. O ile ten jeszcze później, jak te, przynajmniej zaczyna pachnieć jak Light Blue, ale pachnie maksymalnie do 2 godzin, tak ten nie przestaje. Ta syntetyczność jest od początku do samego końca, z tym, że od początku do samego końca, to znaczy też maksymalnie 2 godziny. Naprawdę beznadziejny zapach. Beznadziejne zapachy, bym powiedziała w ogóle. Także myślę, że jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście nad marką Nina Ricci, to zastanówcie się jeszcze raz i proszę Was jeszcze raz. Nina Ricci nie pójdziecie, nie powąchacie. Próbki zdobyć jest strasznie ciężko. Ja próbowałam zdobyć próbki, dlatego mam 2 zapachy, bo próbowałam zdobyć próbki i po prostu nie ma. Nie ma. Marka, która się nie promuje w żaden sposób, chyba nie chce się promować, nie mam pojęcia. Straciła w moich oczach bardzo dużo. Bardzo się napaliłam na tamten zapach z tych nowości z 2024 i przeszło mi. Także z jednej strony się cieszę, a z drugiej
Smutne rozczarowanie, ale tak też bywa. Dzięki kochani za dzisiaj. Mam nadzieję, że recenzja Wam w czymś pomoże. Mi zepsuła trochę humor, ale tak też bywa. Zapachy są nieprzewidywalne i nieprzewidywalni jesteśmy też my, co nam się spodoba, a co nie. Także ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Do zobaczenia kochani. Pa!